Cześć ludziska, wracamy do Kotora i jej, wszyscy się cieszą, no normalnie jest bosko. Rozwalmy to. Ma cela, że ja pierdzielę. Ja mam większego cela, mimo że mam zeza. Żartuję, nie mam zeza. I teraz właśnie część rzeczy, które były w skrzynce za zniszczone, mamy zniszczony przedmiot. A właśnie o tym mówi. No, dobra. Tak jest, idziemy na zewnątrz, potrzebujemy kilku części, żeby zebrać i naprawić mrocznego jastrzębia. The Ebon Hawk. Jak to wygląda? Co mogę tutaj sam przejść, ale przyjdę z towarzyszem. Dobra. Mamy jakiś otwarty włas, mamy gniazda wejściowe silnika. Mamy kolejne części. Kolejny jakiś tam otwarty włas, kolejne części, świetnie. Warto wszystko zbadać, też pobrać tamte miny, które żeśmy wycięli. These exposed wires control the door to the starboard dormitory. The door is currently sealed, but you can override it from here. Tak jest, otworzymy, użyjemy części. You can now access the starboard dormitory through the garage. Świetnie. To jest to dział, z którego żeśmy w pierwszej części strzelali do myśliwców. Dobrze, przejdźmy na drugą stronę. Tutaj mamy... The bubbles ahead indicate mines that you've detected automatically with your awareness skill. Some mines require higher awareness to detect. Approach mines carefully. They will blow up and damage you if you get too close. You can use your demolition skill to either disable or recover these mines. Recovering mines requires a higher demolition skill than disabling them, but you get to keep the mine, which you can then use to set as a trap for enemies or break down into components at a workbench. Albo sprzedać za dosyć spory hajs. Zacznijmy nasze skille, jeżeli chodzi o pirotechnika. Mamy 6, kolega ma 9. Kolega z pirotechnika 3, 6, ma w pirotechnice mamy też 6. Dobra, czyli to nie ma znaczenia. Spróbujmy odzyskać minę. I się udało, co mnie wyjątkowo... Jezu, nie ten przycisk tutaj. Tak, kolejna mina została odzyskana. Mniejsza mina dołkowa i części. This will give you access to the hyperdrive. After you plant a mine, back away quickly so that you do not take damage. No okej, no to dostaliśmy wskazówkę, jak się dostać do naszego rdzenia napędu. I to już zostało wszystko zebrane, więc możemy na spokojnie wrócić w dół. Tak, użyj windy. Teraz możemy się dostać do pokładu sypialnego oraz do maszynowni. Więc jest bardzo dobrze. To są drzwi do maszynowni, ale ja chciałbym słońdówsko. Do sypialni. Nie, nie ta, tylko po drugiej stronie w takim razie. Chyba to były te drzwi. O! To jest w ogóle kolejne jakieś części z uszkodzonego droida. Aha, dobra, rozumiem. O, nie, tu? Ja się udać tutaj, tryb swobodny. I ty musisz mi otworzyć drzwi. Tak, wiem, że to jest main hall. Zapnij zewnętrzne i otwórz wewnętrzne drzwi.
Dobra, wyloguj się. Teraz możesz się dostać tutaj. I mam jakieś tam tutaj kolejne części, więc warto tutaj było przyjść. Mam miotacz ognia, który oczywiście nam się przyda. Wszelkie części. Tu więcej nic nie ma. Więc prosimy naszego towarzysza, aby ponownie zamknął drzwi wewnętrzne, natomiast otworzył nam zewnętrzne. I my naszym tutaj koleżkom udamy się już do maszynowej, gdzie wysadzimy drzwi. I czemu mamy dostęp? Silnik na bagburcie. Fixing the hyperdrive will allow you to restore power to the port engine and bring primary power online. Ja bym chciał... The starboard engine is badly damaged. Fixing it won't be possible until after docking with the Peragus mining station. Czyli dopiero na Peragusie. Dobra, no to naprawiam hipernapęd. You won't be able to make the jump to light speed until it is fully repaired, and you do not have the needed equipment here on the Ebon Hawk. However, you should be able to rig the hyperdrive to restore primary power and bring the port engine online. This will allow you to dock with the Peragus mining station for full repairs. Dobra, zatem 5 części mniej to będzie kosztować. Success. The hyperdrive is online. Primary power is restored. Only one step remains. Return to the galaxy map in the cockpit and travel to Peragus. Dobra. Pamiętacie tą w pierwszym odcinku tą kobietę, która tutaj leżała? O, chodzi o nią. Zapamiętajcie ją sobie. Ona dosyć ważna. Dobrze, w takim razie możemy się udać już do mapy galaktycznej. Powiem prolog, nie. Dobra. Użyję mapy gwiezdnej. To dock with Peragus, left click on the Peragus planet to select it, and then left click on the travel button. Dobra, tutaj mamy tutaj Peragus, jest to oczywiście mapa gwiezdna. A ja tym razem teraz wam podziękuję, bo zapewne będzie filmik z dokowaniem i zobaczymy się dopiero jak już wyląduje. No hej. Show the door to the storage compartment is being sliced. There is someone, or something, else alive on the Ebon Hawk. No i coś tu jeszcze żyje. Dostaliśmy przy okazji osiągnięcie. No proszę. To jest ten robot, który żeśmy mieli w poprzedniej części. Nie pamiętam jak się... MH3? Czy jakoś tak on się nazywał? Czy H3? Nie pamiętam. W każdym razie jesteśmy już na Peragusie. No ja to jest nasza postać, którą żeśmy uratowali w poprzednim odcinku. Zbudź się, Red. Moja trzustka! Muszę na kibel! Ojej, tak bardzo. Ciekawe, żeśmy się odczołgali. Tam komputerki się aktywują w systemie zegarowym. Interesujące? Że część się powtarza. Twórcy mogliby tu zrobić jakąś inwencję. Każdy inny, to było ciekawiej. Nie mam wpis do dziennika. No i jesteśmy, wydostaliśmy się z pewnika z bakterią. No cóż. Sprawdzajmy tych typków. Red case, zbiornik
Kolto, przepraszam, nie bakteria. Płyn wypełniający ten zbiornik posiada właściwości lecznicze. Czy chcesz odzyskać z niego ponownie? No fajnie, możemy się tu leczyć. To jest kolto, nie bakteria. Zanurzenie w zbiorniku kolto może uleczyć większość obrażeń. Jeśli utracisz punkty żywotności podczas podróży, wróć do sekcji medycznej i skorzystaj z pustego zbiornika kolto za tobą. Świetnie. Czy ja coś w ogóle mam? Oczywiście jestem goły i wesoły. Dobra, wiadomo, mamy tutaj mapę. Można spróbować obejść zabezpieczenia. Jest to niemożliwe dla nas. Szkoda. Tam będzie się trzeba pewnie przebić. I tu mamy jakieś pojemniki z sekcji medycznej. Świetnie, pakiety medyczne. To mi się przyda. No. Tego nie otworzę, dobra. Otwórzmy tutaj. Czyli do zapisu. Ale nie będziemy. Czyli do funkcji medycznej. Otwórz magazyn medyczny. Cudownie. Otwórz drzwi kostnicy. Kamery z widoku syn, kostnicy. O, widzicie po prawej stronie. Kogoś znajomego, prawda? Ale wiecie co, dobra. Zapiski, odtworzymy to sobie. Still examining the survivors of the damaged freighter. Looks like it goes by the name of the Ebon Hawk. Only one survivor, placed in the Kotor tank for recovery. The carbon scoring on the vessel suggests it was in a battle, but no indication of who fired on it. Couldn't get much from the Nava computer. I'm surprised the ship was able to make it inside the Peragus asteroid field without the asteroid drift charts. Aside from the lone survivor, we recovered an old woman. No life signs. There was also a protocol droid and a utility droid on board. Sent both down to maintenance while security sorts through the other items on the ship. It looks like the utility droid, a T3 unit, was able to get the ship working enough to get to the colony. We're prepared to... No, coś na coś się przygotowali. Could be a Jedi, but we won't know for sure until we get the transmission back from the Republic. If the survivor is a Jedi, that would account for the recovery rate. But I'm more concerned that a Jedi here may cause trouble. Some of the miners, especially Kotor, are already another accident today. A detonation in the ventilation tunnels. If the lockdown measures hadn't activated, the whole facility would have been destroyed. Got most of the injured to the Kolto tanks in time, but the rest had to go to the morgue. One of the wounded said a droid caused the accident, but we couldn't get any specifics. No proszę. No i ostatni wpis. Miners about the Jedi. A number of the droids have been acting oddly, and not even memory wipes seem to be fixing the problem. There was a detonation in another one of the fuel vents the droids were working in. We deactivated several of them and moved them down to maintenance, but we're still treating the plasma burns. That cuts us down to almost half shifts, and with the droids malfunctioning, we may not make the Telos shipment for this month. Fortunately, the detonation didn't cause a lockdown. Warning. There has been a fuel detonation in the mining tunnels. Emergency lockdown commencing. All personnel report to quarters and prepare for emergency venting countermeasures. No! If the ventilation systems are malfunctioning, evacuate the medical bay! Everyone evacuate! No proszę, czyli coś się tam jeszcze wydarzyło. To niczego nowego żeśmy się nie dowiedzieli, ale możemy spenetrować tutaj zapasy. Mamy chemikalia. Wiele przedmiotów o zastosowaniu medycznym składa się z chemikaliów. Może okazać się przydatne zbieranie takich chemikaliów, by wykorzystać je w laboratorium i przerobić na pakiety medyczne, które z kolei można wykorzystać do przywrócenia sobie zdrowia. Tak jest, to jest kolejny ingredient, ja bym to powiedział z angielskiego. Kurde, Boże, brakuje mi polskiego słowa. No wiecie o co chodzi, żeby tworzyć, tak? No tutaj, możemy ją sprawdzić sobie. Ta stara kobieta wygląda na martwą, ale nie widać śladów tego, co mogło ją zabić. I teraz uwaga. Mamy palnik plazmowy i coś się dzieje. Ona jednak żyje! I ma jeszcze dwie ręce, to jest ciekawe. Obie. Find what you're looking for amongst the dead? Twój głos? Wydawało mi się, że nie żyjesz. Close to death. Yes, closer than I'd like. You have the smell of the Kotor tank about you. How do you feel? Nieco zdezorientowany. Czy to twój głos słyszałem we śnie? Yes, I had hoped as much. I slept here too long and could not awaken.
It may be I reached out unconsciously, and your mind must have been a willing one. Or perhaps you have been trained for such things. W przyszłości unikaj mojej głowy. Czego teraz chcesz? Zatem potrafisz czytać cudze myśli i udać martwą. Kim jesteś? I am Kreia, and I am your rescuer, as you are mine. Tell me, do you recall what happened? Ostatnia rzecz, jaką pamiętam, jest to, że byłem na pokładzie okrętu Republiki Harbingerze. Co jest z nim stało? Your ship was attacked. You were the only survivor. A result of your Jedi training, no doubt. Jeśli sądzę, że jestem Jedi, to się grubo... Jedi, kurde, powiedziałem Jedi. Ja przestałem być członkiem zakonu Jedi. Your stance, your walk tells me you are a Jedi. Your walk is heavy. You carry something that weighs you down. Zakon i ja mieliśmy burzliwą historię. So it would seem. Keep your past and let us focus on the now. Czemu? Ja chciałem posłuchać. Dobra, jak możemy się stąd wydostać? Albo nie, dobrze, co się stało i jak tu trafiliśmy? I do not know. I was removed from the events of the world as I slept. A survey of the surroundings may provide the answers we seek. The ship we arrived in, the Ebon Hawk, must still be in this place. We should recover it and leave. My? Czemu myślisz, że będziemy współpracować? We were attacked once, and I fear our attackers will not give up the hunt so easily. Without transport, weapons and information, they will find us easy prey indeed. Jesteś pewna, że nie wiesz nic o tym miejscu? Even as I slept, I felt much unrest here. I saw strange visions, minds colored with fear. Now, everything here feels terribly silent. A last word of caution. I would find out as much as you can about this place quickly. I fear we will need to depart as suddenly as we arrived. Dlatego właśnie warto było wyjść, posłuchać tamtych logów. Poszukam naszego statku i jakiejś broni. Czy jest że coś na co powinien zwrócić uwagę? You may wish to extend your search to some clothes, if only for proper first impressions. Czy czujesz się wystarczająco dobrze, żeby podróżować? I'm not offering to help you. I'm not so young as to leap from death's door as quickly as you. Lepiej trzymaj się ode mnie z daleka, ale zrobię z ciebie prawdziwego trupa. Nie, dobra. Wrócę się czysto, wszystko w I porządku. leave you to the explorations of this place. Here I will remain and attempt to center myself. Większy świat. Dostaliśmy punkt jasnej strony mocy. Postawić pierwsze kroki na ścieżce jasnej strony mocy. Heroiczny czyn i dobroczynne zachowanie wobec innych wzmagają twój kontakt z jasną stroną mocy i jej wyższymi tajnikami. Okrutne i samolubne zachowanie odwrócą ten proces, powodując twój upadek ku ciemnej stronie mocy. W standardzie, jak wiecie, ja zawsze lubię pozostać po jasnej stronie mocy. Możemy także zmieniać broń, widzicie? To też jest takie interesujące. Mam palnik, dzięki któremu będziemy mogli się przejść przez te drzwi. Każde drzwi, które można wyważyć, mogą być mogą być znacznie łatwiej pocięte mieczem świetlnym lub narzędziem takim jak palnik plazmowy. Aby wyważyć te drzwi, wyposaż postać w palnik plazmowy na ekranie ekwipunku, tam, no to już mamy. I od razu 15, 100 punktów doświadczenia dostałem. I mamy zwłoki. Zwyczajne narzędzie górnicze, wibrowiertło. Wygląda jak wibroostrze. Może być efektywnie wykorzystane jako broń do walki wręcz. Broń tego rodzaju daje dużą premię do ataku dla przeciwników używających broni dystansowych. Wyposaż postać w wibrowiertło, ochnij i przełącz się na palnik plazmowy przyciskiem, kiedy będziesz potrzebował. Dlatego właśnie bo widzicie, tutaj mamy przycisk zmiany broni. Dzięki czemu możemy w łapce sobie trzymać nasz mieczyk, czyli nasz wibromiecz. Tak naprawdę. Uszkodzony droid. Optymalizator interfejsu. Co to kurde jest? Coś co mogę założyć? Nie, jestem w ogóle goły. Dobra, a w tym miejscu podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej ludzie, cześć, pa.